Witajcie, mam na imię Aneta i jestem dietetykiem. W dzisiejszym odcinku na moim kanale Butik Diet przedstawię Wam owoce i warzywa, na które należy zwrócić uwagę, jeżeli cierpicie na cukrzycę. Warzywa oraz owoce są to ważne dodatki do posiłków, ponieważ są bogactwem błonnika pokarmowego, który poprawia perystaltykę jelit, są bogactwem witamin i pierwiastków śladowych. Według piramidy żywienia warzywa powinno być spożywane 4 razy dziennie, czyli na przykład do pierwszego śniadania, do obiadu, do kolacji albo na przykład jako przekąska, czyli na podwieczorek. Owoce zaś powinny być spożywane 3 razy dziennie do pierwszego śniadania lub drugiego śniadania, jak również do podwieczorku. Jednak gdy mamy cukrzycę, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii, aby czuć się dobrze po ich spożyciu. Po pierwsze, zwróćmy uwagę na indeks glikemiczny. Indeks glikemiczny wyrażony jest w procentach i opisuje on tempo wzrostu poziomu glukozy surowicy krwi w ciągu 2 godzin po spożyciu porcji określonego produktu dostarczającego 50 g przyswajalnych węglowodanów. Produkty dzielimy na te o niskim indeksie glikemicznym poniżej 55, o średnim indeksie glikemicznym 56-69 oraz wysokim indeksie glikemicznym powyżej 70. Po drugie, forma ugotowania i przygotowania, gdyż obróbka termiczna i mechaniczna ułatwia trawienie i wchłanianie węglowodanów, czyli im bardziej przetworzone produkty, tym mają wyższy indeks glikemiczny. I takim przykładem jest na przykład marchewka, która jako surowe warzywo ma niski indeks glikemiczny, ale natomiast jeżeli ją ugotujemy, a jeszcze rozgotujemy, ma ona wysoki indeks glikemiczny. Dlatego warto gotować na parze, aby nie rozgotowywać produktu. Kolejnym przykładem jest burak, ponieważ jako surowe warzywo ma niski indeks glikemiczny, ale gotowany już ma średni. Warto zwrócić również uwagę, czy podajemy warzywa gotowane na sucho, czy okraszone są tłuszczem lub nawet jeszcze dodatkowo bułeczka, czyli to jest mąka pszenna z masłem, bo jeśli tak, to dodatek taki, jakim są warzywa, staje się wtedy bardzo kaloryczny. Zatem może warto jeść więcej surówek, a więc takich warzyw jak sałata, pomidor, ogórek, kapusta kwaszona pekińska, rzodkiew, cykoria z dodatkiem cebuli. Z tych pysznych warzyw możemy przygotować sałatki, surówki z dodatkiem jogurtu naturalnego lub oliwy z oliwek bądź innego oleju. Jeśli dodamy do tego na przykład serfeta lub jajo gotowane na twardo czy tuńczyk, to mamy osobne danie do kolacji lub jako przekąska w pracy. Po trzecie, warto również zwrócić uwagę na ładunek glikemiczny danego produktu oraz porcję, jaką chcemy zjeść. Ładunek glikemiczny określa ilościowo przewidywany wzrost poziomu glukozy w surowicy krwi, ponieważ wartości ładunku odnoszą się do spożytej porcji produktu. Jest to iloczyn indeksu glikemicznego i ilości spożytych węglowodanów przyswajalnych w porcji. I takim przykładem jest na przykład z owoców arbuz, który ma bardzo wysoki indeks glikemiczny, ale niski ładunek glikemiczny i tak samo melon. Jeśli chcemy, aby spożywane przez nas owoce były bardziej dietetyczne, a co za tym idzie, aby mogli je spożywać właśnie cukrzycy, to unikajmy owoców suszonych, ponieważ mają bardzo wysoki ładunek glikemiczny. Unikajmy przetworów, dżemów, nawet tych nisko słodzonych. Owoców w syropie czy owoców dojrzałych, przejrzałych. Aby przygotować pyszny deser, wybierajmy owoce świeże lub mrożone i do porcji owocu dodajmy jogurt naturalny bez cukru, na przykład orzechy lub odrobinę maku, chia czy migdałów. W diecie proponowałabym dla cukrzyka takie owoce jak jabłka, porzeczki, maliny, agrest, kiwi, grejpfrut, zielone banany, mieszanki owoców mrożonych, czarne jagody czy mandarynkę. Owoce warto jeść cały rok, jednak najsmaczniejsze są prosto z krzaczka lub od znajomego rolnika. Dieta dla osoby, która jest chora na cukrzycę, nie różni się tak naprawdę niczym od diety osoby, która dba o linię, ponieważ właśnie mówimy o ładunku i indeksie glikemicznym. Moi drodzy, jeżeli dzisiaj usłyszane tutaj treści wydają Wam się ciekawe bądź komuś się przydadzą, to prosiłabym o udostępnianie tego odcinka. Jak również będzie mi naprawdę miło, jeżeli dacie mi suba, czyli subskrypcję,
A co za tym idzie, co tydzień będziecie dostawali nowe, ciekawe tutaj treści. Bardzo dziękuję za dzisiaj wspólny spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale Butik Diet. Do zobaczenia.